Witamy Państwa bardzo serdecznie. Udało nam się odnaleźć pewien niemiecki, tajny, opuszczony schron. Prawdopodobnie jest to schron zimnowojenny, przynajmniej tyle nam się udało ustalić. Tu mamy jakieś pancerne drzwi. O, zacznijmy może od tego pomieszczenia. Zostało tutaj całkiem sporo wyposażenia. Zobaczcie, rury od wentylacji, jak mniemam. A tutaj coś też jest. O, spróbujemy się wdrapać. O, jakieś szafy rozdzielcze, sterowniki. Ale to wygląda chyba raczej na części poznoszone z różnych tu okolic. O, i lusterko jest. Ciekawe. Dobra, zobaczmy. Aha, tutaj jest jeszcze jakiś kanał, pewnie techniczny. A nie, to jakieś malutkie pomieszczenie, nic tu nie ma. A tutaj też pewnie, coś tu pewnie było schowane, czego nie powinno się na co dzień oglądać. Schutz i normal, czyli zobaczcie, to tak jest ładnie opisane, jakby tutaj dopiero co ci ludzie wyszli. Z nami jest Kowal. Kowal będzie nam tutaj pomagał i uzupełniał, jak ja o czymś zapomnę albo się będę mylił. Dobra, zobaczmy kolejne pomieszczenia w tym pięknym schronie. Jest sporo graffiti, więc on nie jest aż taki tajny, jakby się wydawało. Może zajrzyjmy tutaj. O, patrzcie. Tutaj mamy, może trochę zrobię jaśniej. Tutaj mamy takie wielkie 4 pojemniki na wodę. I prawdopodobnie była to stacja uzdatniania wody, czyli że mogli oni sobie wodę niejako, rozumiem co, produkować, taką z brudnej robić czystą. Tak. Tak to należy rozumieć. Ogólnie to hydroforownia, tam... Jeśli instalacje, to Grzegorz mówiłeś, że to boiler, tak? Mógł być? Tak, to na pewno już jest boiler, już Że wiem. tutaj grzałki były podłączone, czyli możliwe, że grzali tutaj ciepłą wodę. No, do kąpania, do... No właśnie, że nie było tutaj aż tak źle, mimo że jesteśmy parę metrów pod ziemią. O, pompa 1, pompa 2. No właśnie, później spróbujemy przetłumaczyć te nazwy. To się coś więcej dowiemy. Czyli pompa pierwsza, nie? No. Wojskowy system, 2 pompy. W razie jednej awarii uruchamiamy drugą, dlatego też zbiorników jest kilka, żeby można było tą wodę gromadzić i ewentualnie odseparować jeden zbiornik od drugiego w razie awarii. No właśnie. No dobra, zajrzyjmy dalej. Przejdźmy po tych graficiarzach, może tutaj. Tutaj mamy troszeczkę śmietnika, ale zazwyczaj jak jest śmietnik, to warto wejść dalej, bo coś tam może być. Coś tam może być i tu rzeczywiście mamy to, co w każdym schronie najbardziej jest potrzebne, czyli toalety. No już trochę zniszczone, ale spłuczka jeszcze w dobrym stanie, tak więc jak ktoś chce sobie zapieprzyć spłuczkę, to można, ale lepiej może nie. Lepiej niech zostanie jako takie dziedzictwo. To oczywiście nie jest żadne muzeum, to sobie tutaj leży odłogiem w pewnym tajnym miejscu, którego Wam nie zdradzimy oczywiście. No ale poziom dewastacji sugeruje, że na pewno nie jest jak tutaj pierwsi, ani pewnie setni również nie. Dobra, zajrzyjmy tutaj. A to Grzesiu, co to jest? Na 100% coś z filtrowentylacją. Ja myślę, że tutaj mogło być urządzenie, które produkowało tlen nawet. Aha. I tu musiał być gdzieś jeszcze zbiornik na tlen. No właśnie, a nie widać nic takiego, jakiś tam butli, no bo rzeczywiście wszystkie tutaj te przewody wentylacyjne wychodzą z tego urządzenia. To Zobaczmy, czy to wygląda są jak jakieś... jakiś klimatyzator, mogło to chłodzić te powietrze tutaj, nie? Napisane nic tutaj nie ma, nawet po niemiecku. Ale te na dole, te agregaty jak w lodówce. Jakieś takie sprężarki, coś, no Tak, właśnie, tak. coś w tym stylu. I tu do góry jakieś takie pochłaniacze, jakby coś skraplali na przykład. No nie wiem, nie rozwikłamy wszystkiego, więc idźmy dalej. Jeżeli wy, drodzy widzowie, wiecie, to oczywiście mówcie. O, a to wygląda, że to było centrum dowodzenia, tak? Tak, główne pomieszczenie dowodzenia. Tutaj na tych słupach, w tym miejscu były gigantyczne pleksy, na których były naniesione obszary objęte teatrem wojny, którym dowodził ten schron. Tu wchodził człowiek z drugiej strony i pokazywał, namalowywał na tej pleksie, gdzie podświetlało z góry ostre światło,
różne rzeczy. Tutaj to światło było w tym miejscu, w tej skrzynce. Ono świeciło na tą pleksę. Jak będziecie chcieli, to możecie wejść na taki schron u mnie na kanale, Ladenberg, i te plansze tam się zachowały, one są świetne, to robi naprawdę ogromne wrażenie. Tutaj to są takie mikro w porównaniu do tamtego schronu, ale działanie jest takie same. Takie same tarcze były i w Polsce, no w całym systemie tym wschodnim, gdzie Rosjanie jakby trzymali pieczę. Taki był wtedy system obronności. W latach 90. Bundeswehra z tego zrezygnowała na rzecz komputerów. Tutaj były takie prowizoryczne komputery, monitory, więc wszystko co... No właśnie, a to chyba był jakiś pożar, przynajmniej tak wygląda, jakieś resztki spalone. Zobaczcie, że kolejny my jesteśmy wysoko wygłuszeni, nie? Żeby nie było tutaj żadnych... No właśnie, parę dziesiąt centymetrów nad ziemią, bo widać tutaj, no. Tak. Pewnie jakieś słuchajcie, instalacje chowali to też pod nie, spodem to jest sobie. specjalnie. Nie? W niektórych schronach nawet są podłogi na sprężynach, że to wszystko tam się buja, żeby nie wywoływać dodatkowych wibracji, żeby nie zdradzać swoich pozycji, nie zakłócało, żeby to sprzętu i tak dalej, nie? No właśnie. Te wszystkie ekrany to są ekrany, które odbijają akustykę, no żeby tutaj nie ma, wiesz, kratka Faradaya, o tak bym powiedział. No, te czarne z dziurkami właśnie, Tak, czyli tak. takie wyciszające. Znaczy, no to nawet taką klatkę Faradaya miały robić, nie? No dobra, zajrzyjmy tutaj. Tutaj dużo kabelków. Tutaj mówisz co? Centrala? Centrala telefoniczna. Tutaj Czyli siedzieli też ważne. żołnierze, którzy zajmowali się łącznością, bardzo ważną, bo trzeba pamiętać, że znajdujemy się na dużym terenie, gdzie znajduje się wiele obiektów. Przeważnie są to garaże, w których stały specjalistyczne samochody, w tym przypadku z antenami, ale inne schrony w tej okolicy, no bo tych schronów jest dużo, część jest zaadoptowana turystycznie, część nie, musiały mieć ze sobą łączność i to było podstawowe jakby narzędzie, to bez łączności nie byłoby tutaj w ogóle nic. No, a kolejny, tu pewnie jakby zaplecze tej centrali Tak, telefonicznej. tutaj już jest szafy. Czyli szafy. kable, no właśnie, kable, kabelki, przełączniki i całkiem nieźle się to zachowało. Jeszcze nie zdążyli tych kabli wszystkich. Znaczy to jest, Wykraść. kable wypruli, a reszta jest bezużyteczna. Czyli to jest, to są nasze są kabelki, bo myślałem, że sama izolacja, ale tu chyba kabelek widać, No są, ale on tam ma- ale są obcięte. Zero miedzi praktycznie. Czyli no właśnie, to co wartościowe to zabrali, czyli w Niemczech też kwitnie taki szaber. No chyba, że to Polacy przyjechali, to nie wiem już. Tego się nie dowiemy. Jesteśmy zbyt daleko. Ale sporo sprzętu jeszcze zostało, choć podejrzewamy, że bezużytecznego, bo pewnie ma to co najmniej z 40-50 lat i pewnie niewiele byśmy już z tym zrobili. Uwaga, 1000 V. Ale spokojnie, wygląda, że ten schron jednak nie jest pod napięciem. Tutaj mówiłeś, że taka mieszkalna izba, tak? Że tu mieszkali żołnierze. Tutaj bym przypuszczał, bo jest mała, jest dla dowódcy. Taka jedyneczka. Tak, tam to jest jego telefon, nie? Miał kilka linii pod sobą, że można było dzwonić z różnych punktów bezpośrednio do dowództwa. A tu już jest duża izba i tutaj na pewno tutaj w tej mieszkali żołnierze. Były łóżka piętrowe. Po czym poznajemy? No bardzo prosty sposób. Deseczki. Żołnierz, żeby nie opierał się o ścianę, to miał deseczkę, izolację taką. I zobaczcie, raz, dwa, trzy łóżka, trzy i tutaj podwójne. Więc tych łóżek tutaj było dosyć sporo. A czemu to jest krata przy drzwiach, jak myślisz? No bo tak nie? Akurat zamykali tu, a nie dowódcę? Dziwne, nie? Znaczy, no może wiesz, no być może, żeby tam nikt się postronny nie zostawał, no nie mam pojęcia. No bo tu dalej też jest krata. No to dobra, zobaczmy dalej. Ładnie nam idzie. No tutaj to mógł być jakiś taki, nie wiem, magazynek broni albo czegoś, no czegoś cennego, nie? No właśnie. Na razie mamy tylko pentagram. No tutaj mamy kolejne pomieszczenie mieszkalne i tutaj nawet widzimy, że zachowały się szafy. No to całkiem niezłe. W niezłym stanie jeszcze. Nie chciało im się tego wynosić i ciężko to było sprzedać. No to nikomu nie potrzebne takie paździerzowe gówno. Dokładnie. A tutaj cóż mamy? A tutaj jakiś romantyzm mamy. Zobaczcie, są kwiaty. Ktoś tu przyniósł kwiaty, przyniósł też jakąś gorzołę, ale tym akurat nie będziemy się zajmować. Tutaj znowuż kwiatki, no raczej sztuczne, ale no ciekawe. To jest bardzo ciekawe, bo system elektroniczny przykręcony do deski, to jest bardzo ciekawe. No właśnie. My dokładnie jakiś- wiemy, kiedy ten schron powstał. On powstał w 70 którymś roku, 4 chyba. W 74, no właśnie, no to już trochę czasu. No i był używany do lat 90., do początku lat 90.
Tutaj jesteśmy w stołówce. O, tu fajnie zostały te krzesełka, takie ławki powiedzmy obite. Tak, no właśnie wygląda to na stołówkę, bo zobaczcie, tu jest takie okno, z którego można zawołać, że ruskie 2 razy, albo jakiś inny tam szajswursty. Tu mamy jeszcze jakieś pozostałości mebli, jakiś przełącznik pewnie do światła. No właśnie, tu wisiały jakieś lampy zapewne na tych Jarzeniówki standardowo. kablach, no ale też je ktoś zabrał, nie? Albo wojsko jeszcze z Wojsko czasów? to raczej nie, to tu roztrzebowali. Raczej złomiarze. Dobra, zajrzyjmy do kuchni, ale ktoś aż zgubił buty z wrażenia. To informujemy właściciela, że one jeszcze tutaj są. Jeszcze są, tak. Kuchnia, co tu mamy w kuchni? Niewiele zostało. Mamy zlew, mamy jakiś... Znaczy, bo musicie wiedzieć, że te kuchnie nie działały w taki sposób, jak my znamy w domu, że gotujemy. Tutaj raczej wydawano jedzenie. Jedzenie Przygotowane dowożono z gdzieś indziej. zewnątrz. Tak, tak. Ciekawe. A to urządzenie, to co to może być? Bo tak jak dużo elektroniki, jakiś podgrzewacz wody, nie wiem, bo tu woda, może to... Zobacz, nie dość dużo elektroniki, jak na takie coś kuchenne. Macie jakiś pomysł? Coś ciśnieniowe, jakieś sitko, ale nie. Ty, a tych młynek, jeszcze ten, jak ekspres do kawy trochę tu wygląda, ale to pewnie za proste by było. No nie te lata podejrzewam. No właśnie. No nie wiem, jeśli wy, drodzy telewidzowie, wiecie... Rurka ciśnieniowa, no coś na pewno z ciśnieniem, ale nie wiem. Może coś do pary, do odkażania, żeby parą, wiesz, talerze dezynfekować na przykład. No ciekawe. No to Tak tego to by nie... wyglądało. Tego nie rozwiążemy. Tam byliśmy? To nie. Tak, żebyśmy koło. To byliśmy? wychodzili. Przepraszam, nie, bo to... Aha, bo to jest wejście do tej sali sterowania, gdzie byliśmy. Dobra. To teraz, drodzy telewidzowie, jeszcze tutaj. Będziemy już powoli kończyć, bo tam jest wejście, więc spokojnie, jak zasnęliście, to możecie się już zacząć budzić. Aha, no. Już wentylacja jeszcze ostała się. Właściwie tej wentylacji najwięcej. Aha, i to jest rozdzielnia elektryczna. Rozdzielnia, bezpieczniki, czyli też bardzo ważne miejsce. Miało swoje tutaj, swoje miejsce, każda instalacja. Czyli to też istotne, ale no raczej już nam to nie działa. To ciekawe, jeszcze gotykiem, pisakiem i gotykiem napisane napisy. No właśnie, no a tu już byliśmy wszędzie. No byliśmy. No właśnie, więc drodzy telewidzowie, będziemy powoli kończyć. A tu co, gaśnica? Tak, gaśnica. Gaśnica, no właśnie. Więc drodzy telewidzowie, o ktoś tutaj zostawia YouTube'a jakiś ten, ale nie będziemy reklamować cudzych kanałów. Drodzy telewidzowie, bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami, że zobaczyliście te miejsca. No i co? Zapraszamy na kolejne filmy z kanapowcami i zapraszamy też na kanał Grzegorza, który ma bardzo wiele interesujących filmów. Myślę, że także z tego miejsca, pewnie w momencie jak ja go opublikuję, to już Grzegorz dawno będzie miał, tak więc dziękuję wam serdecznie. Kolejka jest długa. No właśnie, dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie z kanapowcami.